Cześć! Dzisiaj jest niedziela, 10 maja i 7 dzień z rzędu, zgodnie z planem dnia. Dzień zaczynam od układania kostki Rubika. Tradycyjnie siedzę przed laptopem z moją miksturą, ale dzisiaj nowość, tamarin, o którym wspominałam wczoraj. Ja sobie na noc namoczyłam porcję tego suszonego tamarinu i zamierzam się tym raczyć regularnie. On ma takie pestki i łuski, więc trzeba na to uważać przy jedzeniu. I z dnia wczorajszego na dzisiejszy nastąpił gwałtowny spadek temperatury. Wczoraj było wręcz upalnie, 23 stopnie, a dzisiaj jest raptem 8 i jest bardzo wiecznie, dosyć nieprzyjemnie na dworze. Dlatego dzisiaj zrobię sobie ćwiczenia w domu. Dzisiaj śniadanie wewnątrz, zrobiłam sobie takie tosty z hummusem, z warzywami, z serkiem. A teraz czas się ubrać jak z majowego magazynu Elle. Dzisiaj znowu wybrałam stylówkę, w którą jest ubrana gwiazda z okładki Claudia Schiffer, a stylówka wygląda tak. Piękna Claudia ma tutaj na sobie sweter Golf Versace i dżinsy Chanel. Ja nie mam ani Golfu, ani Versace, ale mam różową sweterczynę z Charity Shopu. No i dżinsy nie Chanel, nie takie fancy jak ma Claudia, ale mam. Kupiłam je w Stanach, też coś w stylu Charity Shopu, Goodwill. No nie wiem, jakie buty wybrała Claudia do takiej stylizacji, bo tutaj nie widać. Ja sobie założę obcasy z kokardką. Będą pasować, myślę. Dobra, czas się przebrać. Ej, powiedzcie, że wyglądam jak Claudia Schiffer. Słucham? Lepiej? Dzięki. Założyłam sobie jeszcze taki brodowy paseczek, ponieważ Claudia ma takie jakieś zdobienia, żeby było podobnie. No, zwykły strój, zwykłe dżinsy, a można się poczuć jak modelka. Przydałoby się wejść, bo chciałabym zrobić coś z przepisu i brakuje mi kilku składników, więc trzeba coś założyć na wierzch. Czy Claudia Schiffer założyłaby taki płaszcz? Myślę, że mogłaby to zrobić. Całkiem prawdopodobne. No, pogoda naprawdę zmieniła się diametralnie. Wczoraj większość smażyła się przed domem na słońcu, a dzisiaj to przykro nawet rozwyścił smażę. Ale nie ma, że boli, sesję tradycyjnie w plenerze trzeba zrobić. Właśnie paruję słodkiego ziemniaka, mam zamiar zrobić takie batoniki, które znalazłam w przepisie z jakiejś takiej darmowej gazetki. W przepisie jest podane, żeby wykorzystać połówkę słodkiego ziemniaka, ja jednak paruję całego, gdyż chciałabym zrobić taki eksperyment, trochę pomodyfikować się ten przepis. W ogóle mam trochę takie zmodyfikowane składniki. Zamiast miodu to użyję tego swojego syropu. Normalnie to bym użyła jakiś syrop z agawy lub klonowy. Zrobię zgodnie z przepisem część z ciemną czekoladą, ale też chciałabym wykorzystać moją białą czekoladę. I w przepisie jest tahini, ja jeszcze bym chciała zrobić jakąś część z masłem orzechowym. Tak sobie trochę poeksperymentuję. A i nie mam tych cocoa nibs, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, takich tych cząstek surowej czekolady nie mam, więc będzie bez tego. Aha, no i jeszcze część ziemniaka wykorzystam sobie do dzisiejszego obiadu. Po lewej stronie jest masa z tahini, a po prawej z masłem orzechowym. I tą foremkę z obydwoma masami wkładamy na 2 godziny do zamrażarki. Dzisiejszy dzień przeznaczyłam sobie na naukę języka hiszpańskiego. Hiszpańskiego uczyłam się 2 lata temu i bardzo go zaniedbałam na rzecz niemieckiego i czeskiego.
Z hiszpańskim nie cisnę aż tak bardzo, nie czytam po hiszpańsku żadnych książek, nie oglądam żadnych filmów. No ale skoro uczyłam się tego języka, to nie chciałabym go zaprzepaścić. Wiadomo, że jak się nie praktykuje, to spora część wiedzy się ulatnia. Dlatego chociażby mam taką książkę z czasownikami, tam co jakiś czas sobie do niej zaglądam, przypomnę sobie jakieś czasowniki, odmiany, tak troszkę gramatyki. Mam też taką książkę Improve Your Spanish. Mam też takie te stare gazetki Easy Espanol. Na Duolingo też sobie czasem robię hiszpański, więc jakieś słówka też zawsze mi wchodzą do głowy. No tak sobie radzę z tym językiem mniej więcej. No ale tak chociaż raz w tygodniu chciałabym poświęcić trochę czasu na przypomnienie sobie tego języka. Dzisiaj też czytałam troszkę książki, którą wspominałam w poniedziałek. Krótki przewodnik po życiu i dzisiaj chciałabym Wam przeczytać takie zdanie. Powiedz mi, w jakiej przestrzeni żyjesz, a ja Ci powiem, jaką wolnością jesteś wolny. I to zdanie mnie rozwala, ponieważ nie umiem go zinterpretować. Gdyby mnie się ktoś zapytał, powiedz, jaką przestrzenią żyjesz, to nawet nie wiedziałabym, co odpowiedzieć, po pierwsze, a po drugie, na tej podstawie pytający miałby określić, jaką wolnością żyje. Jeżeli rozumiecie to zdanie, umiecie je zinterpretować, umiecie odpowiedzieć na to pytanie, jaką przestrzenią żyjecie, to mi napiszcie albo mi powiedzcie, bo to jest, czuję, że to jest coś głębokiego, ale jestem może na tyle tępa, że nie potrafię tego rozwinąć. Tutaj autor ksiądz Józef Tischner rozwija tą wypowiedź. Można to obserwować na przykładzie wolności zalęknionej. Kto się lęka, ten buduje kryjówkę, zamyka się i wreszcie jest u siebie. Sposób organizowania zewnętrznej przestrzeni jest wyraźnym znakiem lęku. Wolności zranionej lękiem. Ale to i tak nie jest tak do końca dla mnie zrozumiałe. I muszę się na tym głębiej zastanowić. To jest też takie moje zadanie na dzisiaj, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, jaką przestrzenią żyję. Dzisiaj tak filozoficznie też będzie. Chcesz być na YouTubie? Jak to się chce być na YouTubie? No, czy chcesz być na YouTubie, bo kręcę niedzielnego vloga. No dobrze, dobrze. Chcesz pozdrowić widzów? Pozdrawiam wszystkich sympatyków Agatki. Agatki, o. Dziękuję. Dzisiaj niedziela, więc obiad musi być na wypasie. Szef kuchni dzisiaj poleca żeberka zapiekane ze słodkimi ziemniakami, sałatka z melona, moreli i z sałaty. Do tego mój ziomek, współlokator podzielił się ze mną chlebkiem i dam jeszcze na to kapkę tego chili pikantnego z pomidorkiem i czosnkiem. Do you want to stand with this? Obiad mi się piecze, w międzyczasie wyjęłam już swoje batoniki z zamrażarki i będę je ozdabiać czekoladą, skórką z pomarańczy i orzeszkami. Prezentują się całkiem nieźle. Pyszne, zróbcie sobie. Uważam, że to świetny pomysł na słodkiego ziemniaka, żeby zrobić z niego batoniki. A teraz zrobię takie podsumowanie tygodnia. Tylko się nie przygotowałam. Wszystko będę z głowy mówić. Myślę, że ten tydzień był dla mnie bardzo produktywny. Chociaż nie wyrobiłam się z kilkoma sprawami tak jak chciałam,
No ale dobrze się tak sprawdzić, zobaczyć jak to wygląda, sprawdzić swoje możliwości. Bardzo mi się podobało to moje kręcenie tego tygodniowego vloga. W przyszłym tygodniu oczywiście już nie będę tego robić. To było tylko dla sprawdzenia samej siebie. Jakie są moje możliwości. I wiem, na co mogę sobie teraz pozwolić, jak oscylować tym czasem mniej więcej. I myślę, że będę kontynuować i dodawać różne materiały na mój kanał. Jeżeli chodzi o moje planowanie dnia, to bardzo się cieszę, że zrobiłam to przed kamerą, ponieważ miałam dodatkową motywację. Jeżeli coś robi się przed kimś, to człowiek bardziej się stara, żeby to było wykonane. Dlatego nie chciałam ponieść klęski i starałam się robić wszystko regularnie, ćwiczyć, robić te swoje napoje, układać kostkę Rubika, żeby nie było przypału przed Wami. I myślę, że wykonywanie tych czynności regularnie przez tydzień spowoduje, że to może wejść mi w nawyk. I bardzo się z tego cieszę. Myślę, że jutro, wtorek, środa tak samo będę zaczynać dni od układania kostki Rubika, robienia napoju. Będzie jeszcze montowanie filmików na pewno z tych poprzednich dni. Myślę, że będę z siebie cisnąć, ale też myślę, że będę starać się być dla siebie bardziej łagodna. Czasami się stresowałam, że mogę się nie wyrobić z niektórymi rzeczami. No te dwie, tak jak mówiłam, musiałam sobie odpuścić ten nowy projekt, ponieważ nie miałabym kontentu na vlog. No musiałabym Wam tylko mówić, że robię nowy projekt, albo że montuję filmiki. Ja chciałam jeszcze coś bardziej ciekawego umieścić, niż tylko mówienie o tym, że siedzę przed laptopem i edytuję filmiki. Chociaż i tak wydaje mi się, że sporo tego było. Chciałam jeszcze odświeżyć swojego fanpage'a na Facebooku, ponieważ tam mam wrzucony tylko jeden temat i przydałoby się to odświeżyć. Ale ciężko jest wszystko pogodzić. Nawet się nie spodziewałam, że mając tyle tak jakby wolnego czasu, że sobie narzucę tyle zajęć. To jest bardzo ciekawe i interesujące. Nie spodziewałam się, że będę zmobilizowana do tego, żeby wstawać rano, tak wcześnie rano i od razu zaczynać dzień pracowicie. Muszę powiedzieć, że jestem z siebie dumna, bo myślałam, że jestem leniem, a chyba nie jestem. Jeszcze co muszę zmodyfikować, to te moje dni z językiem. Wydaje mi się, że powinnam sobie planować na przykład pod rząd 4 czy 5 dni z danym językiem, bo tak to się za bardzo rozdrabniam. Jednego dnia czytam książkę po niemiecku, drugiego po angielsku, później po czesku i to jest chyba takie trochę wybijające z rytmu. I chyba sobie zrobię taki plan, że na przykład 5 dni z czeskim, 4 dni z niemieckim, tam jeden dzień poświęcę może ten hiszpański. Chyba w ten sposób sobie będę planować. No tak mówię przed Wami, takie moje przemyślenia. Może Was do czegoś zmobilizuje. Tak mówię, jak to w moim przypadku zadziałało. Może Was czymś zainspiruje. Fajnie by było. Wykorzystujcie dzień wolny produktywnie, ale też nie zapędzajcie się w kozi róg. Też bądźcie dla siebie bardziej łagodni. No i tyle. Aha, jeszcze chciałabym Wam dać moją odpowiedź. Powiedz mi, w jakiej przestrzeni żyjesz. I myślę, że odpowiedziałabym, że żyję w przestrzeni najlepszej, jaką potrafię sobie wykreować z dostępnych mi środków. Nie wiem, czy taka odpowiedź jest satysfakcjonująca. Myślę, że żadna odpowiedź tutaj chyba nie jest zła. Tylko jaka teraz jest diagnoza? Jaką wolnością żyję, odpowiadając w ten sposób? Jeżeli chcecie mi postawić diagnozę, to bardzo chętnie wysłucham, poczytam. Zapraszam do dyskusji filozoficznej. Myślę, że już wszystko podsumowałam w poprzedniej wypowiedzi. Najważniejsze, że jestem z siebie dumna, dlatego zaliczam sobie cały tydzień, dzisiejszy dzień. Good job. Dobranoc.